Ludwig van Beethoven to znany na całym świecie kompozytor. A czy wiedzieliście, że Beethoven nie słyszał? Beethoven urodził się w 1770 w mieście Bonn w Niemczech. Kiedy był dzieckiem, to rodzice odkryli, że ma talent do grania na fortepianie. Tata był nauczycielem muzyki i bardzo chciał, aby jego syn był zdolnym i bogatym muzykiem, dlatego bardzo dużo spędzał z nim czasu i szukał innych, dobrych nauczycieli, aby Ludwik mógł się rozwijać. Nawet udało mu się spotkać z Mozartem, który powiedział, że w przyszłości będzie bardzo sławnym kompozytorem. Beethoven grał u bogatych i wpływowych ludzi, dzięki temu wiele osób poznało jego talent. Mama wcześnie zmarła, ale Ludwik poradził sobie z żałobą. Zaczął trenować jeszcze więcej i chciał być najlepszym. Niestety Beethoven musiał utrzymywać całą rodzinę, ponieważ jego ojciec był alkoholikiem. Gdy tata też zmarł, Beethoven zdecydował się na przeprowadzkę do Wiednia, ponieważ było to bardzo rozwinięte miasto i tam zacznie grać. Odwiedzał tam innych nauczycieli, ale też sam próbował pisać i grać. Ale o co chodzi z tym, że Beethoven był głuchy? Czy to prawda? Tak, już w wieku około 25 lat Beethoven zaczął powoli tracić słuch. Na początku myślał, że to chwilowy problem. Z czasem zrozumiał, że jest to choroba nieodwracalna. Możemy sobie wyobrazić, jak się czuł już wtedy znany i sławny muzyk i kompozytor, który traci słuch. Wielkim problemem było dla niego publiczne powiedzenie, że traci słuch. Sam napisał: nie mogłem się jednak zdobyć na powiedzenie ludziom: mówcie głośno, krzyczcie, bo ja jestem głuchy. Było to dla niego tak bolesne, że myślał nawet o samobójstwie. Beethoven napisał: jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymywała, to moja sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować. Gdy Beethoven już był głuchy, przestał grać, ale dalej pisał nowe utwory. Miał wielki talent i potrafił wyobrazić sobie każdy dźwięk. Napisał wtedy utwór Oda do radości, która aktualnie jest hymnem Unii Europejskiej. Beethoven był tak ważny dla Wiednia, że zadecydowano płacić mu do końca życia pieniądze, ale pod warunkiem, że nie wyjedzie z miasta. Niestety, zmarł 26 marca 1827 roku. Przez całe życie napisał wiele pięknych utworów i uważany jest za najlepszego kompozytora. Ale wróćmy jeszcze do utraty słuchu Beethovena i odpowiedzmy na dwa pytania. Pierwsze to, w jaki sposób porozumiewał się z innymi, skoro nie słyszał? I drugie, co było przyczyną utraty słuchu? A więc, jak Beethoven porozumiewał się z innymi, gdy nie słyszał? Czy znał język migowy? Nie, nic nie świadczy o tym, żeby Beethoven znał język migowy. Możemy sobie tylko wyobrazić, że być może inni zaczęli posługiwać się jakimiś prostymi znakami w kontakcie z Beethovenem, ale to tylko nasze domysły. Nawet jeśli tak było, to nie był to język migowy, tylko mogły to być pojedyncze gesty. Więc jak się porozumiewał? Beethoven używał tak zwanych zeszytów konwersacyjnych. Wyglądało to w ten sposób, że jak ktoś chciał z nim porozmawiać, to zapisywał swoje myśli w zeszycie, a Beethoven je czytał. Z kolei Beethoven też mógł zapisać swoją myśl w zeszycie lub odpowiedzieć rozmówcy na głos, ponieważ zachował zdolność mówienia. Ten sposób komunikacji spowodował, że wiele jego rozmów zachowało się w postaci notatek. Jest to bezcenny zbiór pozwalający lepiej poznać życie i sposób myślenia Beethovena. A dlaczego Beethoven stracił słuch? Jedne źródła podają, że głuchota Beethovena spowodowana została ukąszeniem pchły, które z kolei wywołało tyfus. Z kolei badania naukowe z początku XXI wieku wykazały, że przyczyną głuchoty, wielu chorób i ostatecznie śmierci Beethovena było zatrucie ołowiem. Najnowsze hipotezy sugerują, że za jego śmierć mógł odpowiadać lekarz kompozytora, Andreas Wawruch, który leczył go między innymi okładami z ołowiem. Patolog Christian Reiter, badając włosy Beethovena, odkrył, że poziom ołowiu w jego ciele gwałtownie wzrastał po wizytach lekarza. Jednak kompozytor był zatruty ołowiem już wcześniej, jego poziom ołowiu był stukrotnie wyższy od normy, co mogło być spowodowane używaniem naczyń lub leczniczych wód z ołowiem. Leczenie Wawrucha mogło jedynie przyspieszyć śmierć Beethovena. A wy znaliście historię Beethovena? A może znacie jakieś ciekawostki z jego życia lub macie pytania dotyczące jego życia lub twórczości? Czekamy na wasze komentarze. Cześć!